Dzisiaj chyba coś takiej serii typu po prostu idziemy i pokazujemy, co robimy. Chociaż jakieś tam plany są. Mianowicie najpierw idziemy zajrzeć do pewnego klubu na rynku, bo w jego okolicy. W skrócie jest tak, że nie zawsze jest tak, że o wszystkich imprezach wam mówimy. Są takie imprezy, o których wam nie mówimy. Bo są ściśle tajne. Ściśle lub mniej tajne. Albo po prostu też zmuszają was do tego, żebyście sami podżywali, wiedzieli, gdzie my coś tam organizujemy, po co. I sobie mamy taką imprezę i chcemy właśnie teraz iść na taki mały, nie wiem, soundcheck? Soundcheck. Taki soundcheck, sprawdzenie sprzętu i takie sobie tam pogadanie. Więc na razie kierujemy się do tego klubu i będziemy sobie tam testować, czy wszystko jest ok. No także znajdujemy się na Floriańskiej, bo właśnie w tym miejscu będziemy mieli tą miejscówkę, do której zmierzamy. Tylko podpowiedź, no. Zresztą sami zobaczycie. Już tam zaraz będziemy. Na razie co, szukaliśmy tego lokalu i być może znaleźliśmy. Chociaż ciężko stwierdzić, bo tu jest napisane, że tu jest barber. Mamy adres się zgadza i wszystko, więc będziemy zaraz obczajać, o co w tym wszystkim chodzi. Jedna oczywiście z kamienic na ulicy Floriańskiej. Jak to się rozpoznaje, może napisać chociaż. Mała rozkminka. I nawet... Wiesz co, wszystko by było spoko, gdyby jakiś pomysł nie... Widzicie tę nazwę? I wszystko się wyjaśniło. To on sam, bo będzie taki item. A razem? Nie. Tylko tego pena brakuje, nie? A, poczekaj. Jeszcze chwilkę, może pani poczekać? Dobrze ci poszło. Oddaj zapalniczkę, masz. Drugi profil może? Super. 1, 2, 3. Super. Koniec końców nie zobaczyliśmy tego klubu za bardzo, ale oczywiście dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, to jest pomieszczenia starej pauzy. Tam, gdzie kiedyś pauza znajdowała się, było to dosyć miejsce kultowe wiele lat temu. Kto kojarzy, tego pozdrawiam oczywiście. Oczywiście chodzi mi o starą pauzę. A teraz jesteśmy na tak zwanej sesji zdjęciowej. Olga będzie robić zdjęcia tu Kubie. Żebym tylko ostry zapała, nie? I możesz tak... To ten... Tak. Tu sobie taki backstage porobię. To fokusa tam sobie. No cóż, jeżeli mamy wam pokazywać, czym się zajmujemy w danym weekendzie, to właśnie w tym weekendzie zajmujemy się tym, czyli organizujemy tą małą sesję zdjęciową. I Olga robi za fotografię. Kuba jest modelem, tak jak powiedziałem wcześniej. No tak więc co do klubu, będzie fajnie pewnie odwiedzić stare śmieci, zobaczyć stare klimaty. Jak to było, przypomnieć sobie. W zasadzie nie musieliśmy, tam pan od sprzętu wyjaśnił nam, jaki tam sprzęt jest i stwierdziliśmy, że sprzęt dobrze znamy, więc nie ma co się tam za bardzo nad tym zastanawiać. Dobra, co tam może jeszcze być? Co do sesji zdjęciowej, to tutaj Kuba miał się wcielić w detektywa z lat 90. Tutaj mamy... Mówi, że tutaj mały spoiler. Jesteśmy w takim miejscu w Krakowie, w którym po prostu nie ma wątpliwości, że to jest Kraków. Bo to jest... Od razu to widać, nie? Więc idealny plener do zdjęć. W poszukiwaniu każdego obdartego muru. Bo lata 90. nie były piękne, moi drodzy. To same ułożenie rąk z przed chwilą. Zapewne. Jeszcze raz? Poruczniku, nad jaką sprawą porucznik pracuje? Sorry. Taki zmęczony właśnie. O, zmęczony życiem. Że poddaje się. Say less. O, dobre. Kurwa, Wszystkie niektóre tropy- są w chuj dobre, to jest dobre. Wszystkie tropy zawiodły, wiesz co? No. Wszystkie trupy zawiodły. Poruczniku Borewicz. Czekaj. Detektywie, nad czym pracujemy? Nad bardzo krwawym morderstwem senatora. Niestety wszystkie poszlaki urwały się na ten moment. Musimy uruchomić odpowiednie komórki z pozostałych ośrodków. Nie wiemy, co robić w tym momencie. A ja proszę opisać okoliczności zbrodni. Okoliczności zbrodni polegały na tym, że senator wychodził późno w nocy ze swojego domu, zniknął za rogiem ulicy Kanoniczej i niestety słuch po nim zaginął. Nie, A skąd to wiadomo, że krwawe krwawe? morderstwo. Właśnie, słuch po nim zaginął. Nie przemyślałem. Ja ci mówię, jestem i zero, nie? Na ziemi. Klikać, dobra. Trzeba potem w AI dorobić wokal. To jest taki właśnie najtisowy elemencik, który nam się tutaj pasuje bardzo ładnie. O, teraz to jest fajny kadr.
Nie wiem co tam się dzieje, ale... Jeszcze zerkam. Dobra, i się oprzyj teraz. O, i tam zerkam. O kurwa, co się dzieje z tym ekranem? Wiecie dlaczego Olga ma rogi? Rogatą duszę mam. Nie, po prostu wy przyprawiacie jej rogi. Może nie akurat wy, ale wszyscy ci, którzy oglądają inne kanały zamiast naszego. Przyprawiacie Oldze rogi. Tak nie wolno, tak się nie godzi. Nie róbcie tak. Może zastanawiacie się, gdzie ta Olga będzie tak z tymi rogami i gdzie właściwie się wybieramy w tej chwili. No to powiem wam tak, pamiętacie ten klub, to wejście do klubu raczej, które oglądaliśmy przed sesją z Kubą? No to właśnie teraz będzie ta impreza, o której wspominaliśmy. Boże, magia, nie? Magic. Wtedy nie udało nam się wejść do tego klubu. Też nie dysponowaliśmy taką ilością czasu, ale teraz no nie będziemy mieli wyboru, więc może sobie coś tam zobaczymy, coś tam sobie obejrzymy. Powiem wam, no nigdy tam nie byliśmy, w sensie nie, że w starej pauzie byliśmy, ale czy ja byłem, ale w tym nowym miejscu to jest jakieś dziwne, chyba się nazywa sanktuarium, jak się tam wchodzi to niby jakiś salon fryzjerski czy barberski, ja nie wiem, no, dziwna sprawa i trzeba by to sprawdzić. Pamiętajcie, że to nie jest żaden rave raport i po prostu sobie idziemy, bo coś tam działamy, nie? Także zmierzamy w tym kierunku. No. To zbliżamy się do celu, w zasadzie chciałem wam coś przekazać, ale będzie ciężko, no bo w końcu jest sobota, w okolicy rynku, to swołoczy jest tyle, że ja teges, no po prostu. O nie! Dużo! I tutaj mi hałasują. Jeszcze ptaki no, latają jak pojebane. Jak szalone, chciałem powiedzieć. Także może wam nie przekażę, ale to w sumie takie dosyć wewnętrzne, istotne info. A mianowicie, tak w skrócie mówiąc, chodzi o to, w jaki sposób moglibyście zgarnąć taką koszulkę albo jakieś gadżety od nas, typu wlepki czy inne rzeczy. Pocztówki kolekcjonerskie fajne, ale to wiecie. I tak wam nie powiem, bo nie mam jak. Za to chyba nie. No to będziecie mieli normalnie déjà vu, bo znowu zmierzamy w to samo miejsce co przed sesją, nie? Znaczy to już wytłumaczyłem, ale wiecie o co chodzi. Déjà vu, déjà vu. Cześć, witam cię serdecznie. Cześć, witam serdecznie. I jak się tak otworzy, to są jakby tutaj wypisane atrakcje, czyli zdjęcia, masaże, walks, DJ. Lecie, żeby zbierać swoje rzeczy. Tutaj nie puszczamy ludzi, gości. Tutaj tylko nasze rzeczy są prywatne, Dobrze. więc trzymamy tutaj fason, żeby po prostu, wiesz, nikt nie wchodził od razu. Od razu sobie bierzcie. Jak coś, to można zabrać, to jest Tak. Dobra. Dla nas od razu rzuca się w oczy najważniejsza rzecz, czyli najnowsza produkcja z serii CDJ, Pioniera. On oczywiście CDJ jest 1000, ale jak ktoś nie wie, to w zasadzie nie jest CDJ, bo nie ma CD, ale zresztą co ja wam będę mówił? Wszyscy znacie tą historię. Nie? Nie znacie? Olga już zaangażowana. Tak, ja już się skupiam. Żeby właśnie żeby nie przesadzić. Na zero, nie? Żeby tu najlepiej. No, tak żebyś miała właśnie tu rozkręcone na full, a tutaj sobie ustali taki poziom. W razie czego jest zapas na tym, ale lepiej jest na skręconym trimie, to wtedy Dobra. No, myślę, zero jest okej, nie? tak. Ja wiem, że pewnie sobie znowu myślicie, że znowu zaszumione, znowu ciemno jak w i znowu coś tu szumi, a tu tyle różnych ciekawych, zaszumionych rzeczy w okolicy. No ale mam dla was dobrego newsa, że prawdopodobnie to się zmieni i będziemy mieli lepszy sprzęt do kamerowania, nie, Olga? Tak, lepszy będzie. Super wypowiedź. Dziękuję. Długo nad tym myślałam. Ale fajny klimacik, bardzo.
impreza się skończyła. Jest już Trzecia. niedziela. Trzecia, tak. Jest dla niektórych późno, dla niektórych wcześnie. Rozumcie to jak chcecie. Parę shotów z imprezy było wcześniej. Tak, ja sobie podeptałam jakiegoś pana. Coś tam się działo, było wesoło, nie wesołem, ale tak. Co ja miałem wam powiedzieć? Takie, wiecie co, jest takie info, jeżeli na przykład teraz, tak na koniec tego całego vloga, chciałem jeszcze powiedzieć to, że jeżeli jesteście, Boże, plączy mi się język, No. ale to już ta ilość piwek wleciała. Jeżeli jesteście fanami rejwiksowych klimatów, czyli naszych tych takich muzycznych żartów, takiego granka z przymrużeniem oka i tak dalej, no to pewnie słyszeliście, że wychodzi właśnie nasza rejwiksowa płyta z naszą... Co to? Ale to nie moje. Nasza rejwiksowa płyta ze składankami takich naszych kultowych kawałków, będzie tam m.in. Bajo Jajo, więc wiecie o co chodzi, mordeczki? I teraz sprawa o A, the touch. La 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 la. Dobra. No i chodzi o to, że jakbyście w preorderze chcieli sobie zamówić naszą wspaniałą płytę CD, bo jest to item kolekcjonerski jak najbardziej. No wiadomo, niektórzy nawet nie mają gdzie otworzyć CD, ale zawsze jest ładna okładka i można sobie do kolekcji dodać. Pamiętajcie, na przykład te składanki z 2000 roku Rave FM, które wyszły, nawet my ich kurwa nie mamy, nikt ich nie ma, nie? Nikt ich nie ma, bo one są takim rzadkim białym krukiem. Itemem. No właśnie, więc może teraz będzie tak z tą płytą, a może akurat wy ją będziecie mieli. Później wydamy pewnie coś w stylu techno, ale na razie Ravexa Volume 1, więc jakbyście chcieli, to piszcie do nas na Facebooku, oczywiście facebook.com/RaveFM. RaveFM. I jak użyjecie tego kodu, który się pojawi tutaj gdzieś na ekranie, to wiecie co? No to Dostaniecie zniżkę. nie dostaniecie zniżki, bo płyta będzie kosztować grosze, Chyba ten, nie? ale chodzi o to, że dorzucimy wam coś do tej płyty, jeżeli wpiszecie O, na no, wiadomości właśnie. kod. To jak zniżka, nie? Bo bonus Jak to zniżka, jak no, a nawet jakby za darmo, nie? No Na przykład jasne, no. dostaniecie koszulkę, która jest więcej warta niż ta płyta tak naprawdę, więc tak byśmy wam do tej płyty dopłacili, ale oczywiście ilość tych itemów, typu jakieś tam wlepki, koszulki, pocztówki, inne dziwne rzeczy jest ograniczona. Chciałem powiedzieć, że my te nagrody będziemy losować, ale słowo loteria się źle zestarzało. Nie chcemy mieć CBŚP w domu. No nie. Taki PDK, nie? Nieważne co chodzi, nie? Jedny Budda? Dobra, ale nieważne, nie? Więc nie powiemy, że będziemy tego losować, ale no kto pierwszy, ten lepszy, nie? Po prostu, nie? Aż do wyczerpania asortymentu, uwierzcie, macie dużą szansę dorwać ten dodatek od nas itemik specjalny. Więc działajcie, mordeczki, bo jest szansa zdobyć coś fajnego. Tak na koniec, nie? Jeszcze 12 minut. Ale możemy wam powiedzieć, że vloga będziemy mogli skończyć dosyć standardowo, to znaczy Pociągiem. Tak, pociągu, bo właśnie idziemy na pociąg, okazało się, że jeszcze jakieś pociągi o tej godzinie jeżdżą. Właśnie zastanawialiśmy się, jak się stąd wydostać. No ale na szczęście jest gicior, nie? Także idziemy, patrzcie się jakie tutaj normalnie diabelstwo, nie diabelstwo, tylko klimatyczne światełka zrobili. Idziemy w pięknym tunelu, stylizowanym na retro. No i tak właśnie to wygląda, nie? A my sobie zaraz dowiedziemy ten wspaniały pociąg i będziemy się z wami już żegnać do następnego razu oczywiście, nie? Nie wiem, czy ten vlog był wspaniały, ale tak jak wam mówię i powtarzam milion razy, nasza seria Kolejny Vlog to jest właśnie taka seria, gdzie chcemy wam pokazywać backstage tego, co robimy, jak po prostu nas nie ma na audycjach, tylko jak sobie tam działamy, co sobie tam działamy poza audycjami. Są tacy ciekawi, którzy chcą wiedzieć, no to tutaj się mogą dowiedzieć, a nie zawsze to, co robimy, jest ciekawe, więc każdy vlog jest ciekawy, ale mam nadzieję, że coś tam was zaciekawiło. Tymczasem jesteśmy w tunelu, ja wam kiedyś powiem taką ciekawostkę. Kiedyś w tym tunelu, 3:26. no właśnie, kiedyś w tym tunelu w ogóle była impreza, nie? To znaczy ten tunel jeszcze był nie wyremontowany. Wyglądało to zupełnie inaczej. Ale tutaj normalnie grali DJ-e i tutaj była impreza. Ciekawe, czy ktoś jeszcze w ogóle żyje z tych ludzi, którzy byli na tej imprezie. Jak to pisałem?
Także teraz nic fascynującego nas nie czeka. Po prostu wracamy do studia, ale nawet nie żeby nagrywać coś, tylko po prostu zjeść coś i pewnie iść spać. I jeszcze dzisiaj planujemy, może się uda wrzucić nowy podcast, także zaglądajcie na naszego Mixclouda, no bo będzie to teraz dostępne zaraz, niebawem. 420 epizod koncertu życzeń. Warto sobie odsłuchać. No. To jest podcast, który ma już 2 lata. Długo czekał w swojej kolejce na to, żeby w końcu lecieć, ale będzie. My już jedziemy, więc mówimy wam do następnego. Papa, bajo jajo, nie? Ojejo, no. Bajo jajo. No to narka. Zaglądajcie na Mixclouda.